obustronnie. Daszbur, koledzy i koleżanki. Zaczynamy rykowisko tegoroczne. Mamy godzinę 4:30, już dojeżdżamy do łowiska, jesteśmy troszeczkę wcześniej. O, już możemy spojrzeć na pierwsze. Bo zostawimy auto i przejdziemy się. Może trafi się nawet jakiś dziczek zawczasu. A później zostaniemy do 7 rano i pochodzimy za bykiem. Zobaczymy, może się podarzy. Nie przedłużam tego wstępu, bo czas nas goni, jesteśmy już prawie na miejscu, się zagadaliśmy po drodze, nic nie nagraliśmy, a też nie chcemy robić za dużo hałasu w łowisku, bo wjeżdżamy praktycznie w miejsce, gdzie już nie ma pola manewru za bardzo, jeśli chodzi o rozmawianie, świecenie, kręcenie się. Także widzimy się podczas filmu. To nie jest byczek. Za nimi może byk iść. Przeżłałania z ciłakiem. Tamten byk jest konkretny, naprawdę. Go mamy trochę za daleko. Ciężko go do końca ocenić. To łania. Byk szedł za nim. Widziałeś? To była łania. Łania, cielaki byk. Słuchajcie, mamy 2 byki. Tutaj przeszła łania z cielakiem. Za chwilę jeszcze jedna łania z cielakiem i byk. A jeden byk się temu wszystkiemu przyglądał. Ten, co idzie za łaniami, możliwe, że taki ósmaczek, ale nie młody. A drugi byk, któremu się wszystkiemu przyglądał, potężny byk, ale mieliśmy do niego z 300 metrów. Jeszcze nie jest na tyle jasno, nie byliśmy w stanie go ocenić, ale on nie jest spłoszony, one też nie, spokojnie się przesunęły na kolejną taką, to nie jest łąka nawet, powiedzmy, że na otwarte między wierzbami energetycznymi, więc spokojnie sobie spróbujemy obejść, na pewno wyjdę na następną. No, kwestia wiatru. Zobaczymy, czy nam się uda to zrobić tak, żeby nam wiatr nie przeszkadzał, bo nie damy rady się cofnąć, bo tam bardzo długa jest ta linia tej wierzby i musimy iść tam. Będziemy ten wiatr mieli taki na styk, no ale trzeba próbować. Idziemy.
Chodź dalej. Tamten jest największy. Patrz na ciebie. Dwa byki są. Ten, co za nim szliśmy, mógł trafić na grze usiłowanie. A tam są dwa byki, idziemy obejrzeć. Tego mam już obejrzanego mniej więcej. No ale ten jest daleko, on poszedł w drugą stronę niż my. Poszliśmy w ciemno za nim, a on sobie pod las i Adios. adios. Patrz, kolejne wychodzą. Widzisz? Mhm. Patrz. No idę tam sporo ich tam. Duży. Idziemy. Tylko koronę widać. Są trzy. Nie wiem jakie. Czy tam będziemy je widzieć? Musimy tu łąką iść. No, ale szybka jest i tam się spotkamy. Widzę tylko jak wystają groty. 100 metrów od nas. Wiatr idealny, ale zostało nam bardzo niewiele czasu. Przejdźmy kawałek, może być łączka. No lepiej, patrzcie. No słuchajcie. Jest. Dwa byki widzimy. Ale słyszymy 4. Te dwa, co widzimy, może jeden by się kwalifikował, ale nie wiem, czy to jest byk, którego chcemy strzelać. Wyciągać go w tym terenie. Szczególnie w tym miejscu, w którym stoimy. Gdyby był naprawdę godny uwagi, to byśmy się pomęczyli trochę, bo jesteśmy pośrodku niczego, ale mamy dużo liny. No ale czekamy, może tamte dwa się jeszcze pokażą. I spóźniliśmy się, kurde, z 5 minut, bo stały na środku otwartej łąki. Tylko widzieliśmy z daleka, że schodzą, przechodziły tu przez taki rów, tu widzieliśmy tylko korony, czy tam widlicę u jednego
i weszły sobie na taki nieużytek. Wystają teraz tylko łby. Ten jeden się chyba położył. Chyba za głośno byliśmy. No słuchajcie, skończyliśmy na dzisiaj podchód. Przyjechaliśmy tutaj, byliśmy o 5, o 6:15 jest wschód słońca. Mamy godzinę 7:30 już. Jeszcze no już koło 7 skończyło się prawdziwe rykowisko, ale jeszcze właśnie słyszę, ostatnie niedobitki porykują. No zrobiliśmy wstępny rekonesans, parę byków widzieliśmy. Dało się też coś nagrać. No ale wiemy, że jesteśmy w dobrym łowisku, ale trochę od złej strony się za to zabraliśmy, bo zanim doszliśmy rzeczywiście w to miejsce, gdzie ryczą, no to już kończyły. Więc przyjedziemy tutaj też jutro i podjedziemy sobie od drugiej strony i tam będziemy próbowali troszeczkę wcześniej je spotkać. No, potrzebny był ten dzień, żeby po prostu się zorientować, co się w łowisku dzieje. No, wiedzieliśmy, gdzie jechać, no bo co roku byczą w tym, ryczą, nie byczą w tym samym miejscu. No ale wiadomo, to jest duży obwód i co do metra to się nigdy nie powtarza. Ale jesteśmy trochę mądrzejsi i widzimy się, odcinek się nie kończy, widzimy się na kolejnym wyjściu. Próbuję wam nagrać, co tutaj się dzieje. Poweszliśmy sobie na ambonę i słuchamy, że jak się zrobi żarówka, to ruszymy, w którą stronę ruszyć. I mamy taki koncert z 10 byków dookoła nas ryczy. Zobaczymy, może uda się coś nagrać. Pozostawiam was w mojej ciszy. Co nam idzie, że Słuchajcie, zeszliśmy z ambony, bo mieliśmy nadzieję, że coś podejdzie do nas. Mieliśmy dookoła koncert, dosłownie, bo z 10 byków ryczało, ale jedne za nami, drugie przed nami, ale no niestety nie spotkały się i nie podeszły do nas. O, słyszymy, że dalej ryczą i całe rykowisko przesunęło się w tamtą stronę, zaczął delikatny deszczyk padać, więc
zeszliśmy i idziemy w ich kierunku. Dzisiaj mamy Mauserka 857 JS, optyka Swarovski Z6i 2,5 15 razy 56. Ta broń jest w mojej rodzinie już trzecie pokolenie, także parę byków też już położyła. Idziemy powoli, słyszymy, jeden organista razem z chłystami biega tam i zagania łanie. Jeszcze jednego starszego byka słyszeliśmy tutaj za linią drzew i za tymi drzewami jest ściernisko, ale on się już nie odzywa jakiś czas i chyba pójdziemy po prostu w stronę pewnego kierunku, tam gdzie byki dalej ryczą, a może Hubert podarzy i po drodze podprowadzi nam tego, który będzie schodził właśnie z tego ścierniska na te wszystkie nieużytki. No, zrobiło się bardzo szybko, dosyć jasno. Założymy sobie maskownicę i idziemy na podchód. Musimy tam jakoś wejść, ale jest gęsto, jak nie wiem. Ale tu jest ten stary byk siedzi. To nie ten. To jest drugi. Ale to jest daleko. Nie ma wiatru. Ciężko jest się ustawić. Jesteśmy na takim śródleśnym polu, ściernisku. Znikąd tu nie wieje. No i na tym lasku, który obtacza ten. No są jelenie koło nas. To może trzeba poczekać. Chodźcie, cofniemy i spróbujemy znaleźć wejście. Patrz, patrz. Stary byk. Obustronny. Co? Taki bez szału. To może być wieczny usmak. To stary byk. Dobra, koledzy i koleżanki, kończymy wyjście numer 2. Mieliśmy iść dzień po dniu, ale wczoraj była taka burza, jak wstaliśmy rano, że sobie odpuściliśmy. Ale trochę szkoda, bo koło 5 już ustało, więc mogło się dziać. No w każdym razie mamy rozeznany teren. Jednego dnia podchodziliśmy całe to rykowisko od jednej strony, dzisiaj od drugiej. No i one są w tak niedostępnym miejscu. Znaczy pod koniec, jak już było jasno, poszliśmy i znaleźliśmy wejście w to miejsce, gdzie one tam rzeczywiście ryczą. Bo wcześniej widzieliśmy je tylko z ambony, ale wydawało nam się, że w ogóle są w miejscu niemożliwym tak naprawdę do... Może jeszcze dojścia tak, ale do jakiegokolwiek transportu już nie. Ale znaleźliśmy taką starą drogę, bo tam kiedyś chyba były jakieś uprawy, to już lata jest nieużytkowane. I
te stare drogi, powiedzmy, że odkopaliśmy, przyszliśmy 2 razy w tej z powrotem, sprawdziliśmy, czy da się wjechać, więc następnym razem wiemy, że możemy próbować. No jest tych byków trochę, nie? No jest, mamy coś tam obejrzane, mamy jakieś rozeznania zrobione, także no jest czym wybierać, ale mówię, jest to też rykowisko i No plan nie jest aż taki duży, żeby strzelać do wszystkiego, co się rusza. Tak. no, dokładnie do pierwszego lepszego selekta. Jeszcze szczególnie w tym terenie. No tak, nie, bo to żeby była gra warta świeczki, nie? No i mieliśmy sytuację strzelecką. No, wyszedł nam pojedyncza łania, za nią w ogóle nie ryczący byk. Raczej to był stary byk, wieczny ósmak prawdopodobnie. Ale to też była chwila, moment. Dałoby się do tego strzelić, no ale chcieliśmy też to nagrać. On się nawet nie zatrzymał, po prostu spokojnie poprzedł łąki, przeszedł za tą łanią. No niech żyje, może się jeszcze kiedyś spotkamy, jak będzie jeszcze starszy. Niech rośnie chociaż na wadze. No ale tam jak potem weszliśmy, bo one bardzo szybko przestały ryczeć w ogóle dzisiaj, nie? Ostatnio ryczały i ryczały. Do prawie godziny 7:30 jeszcze było słychać ostatnie I to podbiegi. tak, ale no, długo, do 7 to intensywnie ryczały, a potem tam porykiwały. A dzisiaj, jak tylko się zrobiło jasno, to na pół godziny taka cisza, nie? W ogóle nic nie ryczało Kompletnie. przez pół godziny. Ale- My mówimy, dobra, jedziemy do domu, nie ma sensu kontynuować tego, ale jak mówimy, dobra, chodźcie, jeszcze tam przyjdziemy, zobaczymy na następny dzień, czy da się tam wejść. A one nagle zaczęły ryczeć z powrotem. Dzisiaj też zrobiło bardzo się szybko jasno, bo jest dość pochmurnie i praktycznie był taki, od razu półmrok się zrobił. No w momencie, no. Nie zdążyliśmy, jak zaczęło się robić jasno, to mówimy, schodzimy z ambony i idziemy na podchód. To zanim zaczęło się robić jasno, to zanim załadowaliśmy te swoje klamoty, zeszliśmy, już było jasno. Już był dzień, no. Był dzień. No i wtedy one też takie wycofane trochę były, nie ryczały, ale potem wróciły jeszcze na rykowisko na kolejne pół godziny. Na 2 byki potem nastąpiliśmy w tym miejscu, co wydawało nam się, że już ich nie ma. Zanim w ogóle poszliśmy tam, to przelecieliśmy się dronem zobaczyć, czy da się tam wejść. No i rzeczywiście te byki nawet nie rycząc, one tam stały. Jak podlecieliśmy dronem, to się przesunęły. No miejsce mają rewelacyjne, jakby nie patrzeć. Ze wszystkich stron mają nieużytki, mokradła, rowy melioracyjne stare, w których woda stoi, bo bobry wszystko potamowały. A na samym środku jest kawałek takiej łąki na górce. I wysepki. To taka wyspa jakby, no i te łanie wychodzą tam na żer i te byki się wściekają i biegają tam dookoła. No słuchajcie, na razie nie udało się nic strzelić, ale no bardzo optymistycznie to wygląda. Wiadomo, to nie jest polowanie na dziki, których strzelamy w sezonie X, tylko jak już jedziemy na tego byka, to chcemy się trochę wysilić, też podelektować tym polowaniem, bo to takie polowanie z rana, my mamy łowisko około godziny drogi, no to o 3 nad ranem musimy wstać. Największy problem jest wstać, potem już jest wszystko z górki i jest pięknie, to jak dzień się zaczyna i jak akompaniują nam do tego jelenie, no to kto brał udział w rykowisku, ten wie, jakie to jest piękne polowanie. No warto się poświęcić i wstać kilka razy o tej 3:00, żeby tu przyjechać. Dokładnie. No, mamy też szczęście, bo teraz wracamy już, tak leje. Mam nadzieję, że to nie zakurza tego, co mówimy. Dobra, do zobaczenia. Dashbur. Dashbur.